on! Maria, co się dzieje, człowieku? Mówi się, że wrócić drugi bez metra, no to jest porażka, tak? Zaczynamy kolejny dzień. Wczoraj było super, ale dzisiaj znowu nie wiemy czego się spodziewać. Woda opadła, a wiatr wieje jeszcze mocniej. Oczywiście zaczynamy tam, gdzie wczoraj skończyliśmy i będziemy tą samą metodą, co wczoraj próbowali. Mamy nadzieję, że chociaż połowa tego, co wczoraj, będzie dzisiaj nam dana. Lecimy. Szybkie żarki, tak, i metróweczki. Dokładnie. Spadł. God damn it. Aj, kurde, no trzeci strzał już, kurde. Coś się dzieje nie tak. Kolejny dzień na wodzie i kolejne zaskoczenie. Dzisiaj no byłem o ryby spokojny, ale wychodzimy na wodę, mamy sprawdzoną metę, sprawdzone przynęty, zakładamy te dżerki, szybkie prowadzenie, bach, bach, bach. Są strzały, ale ryby się nie zacinają. Jak to jest możliwe? 2 napłynięcia, nie mamy żadnej ryby, a więc przechodzimy do planu awaryjnego. Nie, to jest inna wędka po prostu. Siedzi? Brawo. No jest zupełnie inna zabawa na takim kiju delikatnym. Czy delikatnym do 80 gram. I zobacz ile już się z tym szczupakiem trzeba bawić. Jest jak przy dorszach praktycznie. O! Jaki sałatowiec! O kurde! Ale sałaty przyniósł. O, wypluł sałatę. Masz? O kur... Daj ci podbiorę go. No. No ten jaki ma ból we brzuchu. O! Mój jaki agresywny. Drugi też poszedł. Piątą. Wiedzieliśmy, że szczupaki tutaj żerują na malutkiej flądrze, dlatego wzięliśmy blachy od Pulspinga, orkę i kalewę, bo są szerokie i bardzo przypominają flądrę. Flądra jest rybą, która bardzo szybko się porusza, a więc zaczynamy bardzo szybko zwijać i co? Są efekty od razu, już w pierwszych rzutach wyciągamy ryby. Może tutaj jest to dorabianie teorii, że flądra szybko się porusza i dlatego trzeba szybko zwijać tą blachę, ale to wcześniej też się sprawdzało. Mimo iż mamy zimę, woda ma 2-3 stopnie, to bardzo szybkie prowadzenie się sprawdza. Nie daje to szczupakom
czasu na zastanowienie i one w te przynęty walą. To już nieraz się nam sprawdziło nawet na innych śródlądowych wodach. To samo, wszystko rocznikowo to samo. No ładnie, 80. No ładnie. Od razu poszło. Piąteczka. Ale ładnie przymurował. A jest. Brawo. Ładnie chodzi. Pięknie poszło, coś pięknego. O, bardzo ładna. Ale go wciąga na. Rób mu zaciąg tutaj do mnie. O, 95. Dobra, jeszcze tak zrobimy. Jeszcze go przejeździ. Ło, jak torpeda. No, kupiony. Gdzie nas tu władowało w te krzaki? No mordy, jesteśmy po przerwie obiadowej. Ciężko nam jest oszacować, ale szacujemy między 30 a 40 sztuk, że mamy już złowione. A mamy dopiero godzinę 14, także jeszcze 2 godziny, 2,5 nawet przed nami. Przed nami, więc jest szansa dzisiaj na 50 sztuk. No to całkiem fajny wynik. No jest to takie łowienie zawodnicze, nie? Ryby nie są zbyt duże, przeważnie są to 60, 70. Nawet tutaj nie ma takich, może jedna była 60, a tak to nie ma mniejszych ryb jak 65 cm. Głównie są to 70. No ja dzisiaj nie mam, może jedną 80 mam. Marek, ty masz ile? 3,80 i 95 jedną sztukę. Ładna tak? sztuka, Ładna. bardzo fajna. Tak, Jest. na kalewę wzięła srebrną. No cały czas liczymy na tego metra tutaj, bo mówi się, że
wrócić z drugi bez metra, no to jest porażka, tak? Zobaczymy, czy odniesiemy porażkę, czy nie. No powiem szczerze, że parę razy zdarzyło się wrócić z drugi bez metra, no ale przeważnie faktycznie się wraca z tym metrem. Warunki nie są lekkie, więc to, co i tak osiągnęliśmy, to jest w porządku. Tak, sukces, znaleźliśmy dobre miejsce, gdzie ryba się grupuje, łapiemy ją. No i co dla mnie jest bardzo dużym zaskoczeniem, to, że łowimy ryby na blachy. Ja nigdy, nie wiem, blachy mi się kojarzą z łowieniem przez mojego ojca, mojego dziadka bardziej, ale żeby łowić na blachy, postanowiliśmy, że jednego dnia wychodzimy na same blachy. No i po Ale- prostu dzisiaj jest rzeź, łowiąc te blachy. Właśnie w takie leniwe dni blacha się sprawdza. To się sprawdziło nam, jak byliśmy z Sepkiem w Irlandii, że jak przychodziła taka pora braku żerowania, właśnie odkryte słońce i tak jak my tutaj szybko zwijamy je i chłopaki nie mieli wahadła, ja wtedy na wahadło dawałem czadu, tak? Dzisiaj łapałem z powrotem na swima, były odprowadzenia też, podgryzienia, a jednak szybko prowadzą na blacha, bo umówmy się, te uderzenia nie są mocne. Nie, ale wyczuwalne, nie? Bo- To nie są niestety te, jak to się mówi, pierdzielnięcia, tak? To tego nie ma niestety, brakuje nam tego, no ale umówmy się, woda ma poniżej 4 stopni. No, także taki jest sukces. Bardzo fajnie pracujące blachy, niektóre bardziej agresywne, niektóre mniej. Ja miałem sytuacje takie, że po prostu zwalniałem zwijanie i blacha opadała i nawet na jednym filmiku mam, jak podczas opadania ryba atakuje tą blachę, także dobrze pracuje też w opadzie. Aj, pięknie! Pięknie! Jak przywalił, puszczamy łodzi. Coś wspaniałe. Ale jak złoty. Patrz, jednak mniejsza blaszka. Ale te blaszki za duże dla nich. Ale pięknie. Ale pięknie, w cefala. Pięknie. Pięknie, przejedź mi tutaj przed kamerą. Pięknie. Przedzi! Piszą! Ach. Ładna taka 75 plus. Ale robi taką robotę, że takie zamieszanie w tym wodzie. Po prostu kotem. To jest dziki koń tych zawodów. Jest. Ładna, super. Oj, ładny. Aj, ładny był 80. Plus, 80 plus rybka. Co się dzieje, człowieku? 80 kolejna chyba idzie. 80. Jest! Jest! Osiemdziesiąt 3. Ładnie, już taki kurczę mięsisty. Wow. Generalnie no ryby są troszeczkę zhibernowane prawdopodobnie. No wczoraj była 6 stopni, wcześniej była 8, spadło już poniżej 4, no poniżej 4 to już jest zimno, bardzo zimno, więc są ospałe i dlatego ta blacha w tym momencie jest
jedynym tutaj słusznym sposobem. Podejrzewam, że na inne przynęty też by były efekty, no ale tu mówimy o prawie 40 sztukach, a moglibyśmy mieć powiedzmy 4-5, no. Więc robi to robotę, dość tego, nie wiadomo czy to się w ogóle nagra, bo jest straszny wiatr. Wracamy nad wodę i walczymy dalej. Piona. Fajnie muruje. We could try to stop this. To coś większego. Don't spoil the heartache. But I bet your Nie wiem, o body co tu chodzi. disagree. Cause you keep coming home to me. My eyes are glued to my phone. Trying to read your signals. But you say you wanna be alone. Oh, no. Wahadła bardzo dobrze nam się sprawdziły tutaj na łowieniu na płytkiej wodzie. Tutaj tak samo nie ma zbytniej filozofii, ja nie kombinowałem, po prostu po zarzuceniu od razu jak łowiłem na płytkiej wodzie ciężką blachą, szczytówkę daję bardzo wysoko, w połowie zwijania obniżam, a jeszcze przy samym dole już prowadzę dosyć szybko, tak samo jak wcześniej, żeby nie dawać drapieżnikom czasu na zastanowienie. Podczas zwijania bardzo fajne sztuczki są, czyli po zarzuceniu zarzucam i prowadzę raz w lewą stronę i nagle przyspieszam i zmieniam tempo prowadzenia w lewą. I znowu przyspieszam, zmieniam. Bardzo ryby lubią takie zachowania nienaturalne, że ryby odjeżdżają na boki, czy blacha odjeżdża na bok i wtedy bardzo często atakują. Podczas prowadzenia też można zmieniać pracę tej blachy, że najpierw trzymam tą szczytówkę wysoko, a później obniżam ją do dna. Później znowu podbijam, obniżam do dna. Wszystkie kombinowanie jest jak najbardziej wskazane. Przy łowieniu na wahadłówki, takie nieduże, na jakie my tutaj łowiliśmy, lepiej sprawdzają się jednak wędki z klasycznym kołowrotkiem niż multiplikatory, bo te zarzuty praktycznie są 2 razy dalsze. Plecionka nie musi być gruba, 0,20 wystarczy i spokojnie można łowić piękne ryby. Łowienia blachami wahadłowymi najlepiej sprawdziła mi się bardzo prosta metoda jednostajnego, szybkiego zwijania blachy. W momencie, kiedy czułem, że ryba podgryza, próbuje atakować, wtedy spowalniałem zwijanie, wprowadzając blachę w opad. I wtedy następowały bardzo częste uderzenia. Szybkim zacięciem w górę, to było bardzo ważne, żeby zacinać w górę, bo podczas zacinania w bok wędką miewały przypadki, że wyciągałem blachę z paszczy ryby. Także ważnym aspektem jest tutaj zacinanie blachy w górę. You just delay the heartbreak. Cause you can. Bo uwolnić, sam się uwolni. Nie. Pod 80. Why you say I'm funny? I worry about nothing. When you make me your enemy, God, I see my neck, yeah, I can see what you do. Ooh. 70 zwykły. Yeah, I can see what you do. 71. Nothing takes me out of life, and I can't keep you alive, but I know. Yeah, I know. Oj, pięknie. To było coś pięknego. Na moich oczach, wiesz. Podszedł i zjadł blachę. Bye bye. Częstą sytuacją przy zwijaniu blachy były momenty, kiedy ryba odprowadzała przynęty do samej łodzi. Kiedy widziałem, że ryba zbliża się do mnie i nie mogłem za bardzo agresywnie przyspieszyć wędką, wtedy po prostu przestawiałem zwijać. Blacha wchodziła w opad i ryba też bardzo często atakowała w tym momencie. Ale już nie są takie aktywne jak wcześniej. Podprowadzają, podjeżdżają. Pięknie.
Jest. If you can come into me, if you feel you're suffocating, then let me go. If you cannot promise me, if you have a hard time breathing, then let me go, let me go. To był kolejny udany dzień na wodzie. Nie szkodzi, że znowu nie zapaliśmy metrowego szczupaka, padły dwie ryby 95 cm, ale popiliśmy kolejny rekord na rugi. Jeszcze nigdy do tej pory nie złapaliśmy aż tylu szczupaków jednego dnia. Padło ponad 50 sztuk. To jest niesamowite. Polskie blachy pokazały klasykę. Wiadomo, Polak i Niemiec, wiadomo jak to wygląda. Polska blacha, niemiecki szczupak. Pewnie dlatego tak wyszło. 50 sztuk, kolejny rekord. Yeah! Bardzo ładny. Bardzo ładny, panie Marku. Zobacz. Ale grubas, jak muruje, ty. Zobacz. Oznacz szybko nas. Ale kurde, nie mogę go ruszyć, kurwa, muruje głową do dna. Ładna knaszka. Kurwa, nie mogę go pociągnąć, ty, mam problemy. Dziewięćdziesiątka sprzed chwili, kurde, na zakończenie dnia. Pozdrowienie dla dzikusa, którego skoszarowała kobieta. Mordo, nie daj się więcej koszarować. Przyjeżdżaj z nami łapać ryby. Wypuszczamy ją, damy jej wolność. Na znak wolności dzikusa. Wolność dla dzikusa. Wolność dla dzikusa. Wracaj, mamciu. Jest! Dzikus, bądź wolnym człowiekiem. Mordki, na zakończenie mam do was taką małą prośbę. Pomóżcie zrzucić dzikusowi niewoli jarzmo. Piszcie w komentarzach wolny dzikus. On powiedział, że jeżeli również będzie 11 000 subów na kanale, to dołączy do nas, a więc subskrybujcie kanał. Elo!